W tym odcinku dowiecie się więcej o komunikacji miejskiej w Berlinie. Jakie środki transportu kryją się pod skrótami U-Bahn i S-Bahn? Czym różnią się dwa profile linii metra w Berlinie? W jaki sposób na mapie Berlina możemy zobaczyć Psi Łeb? Oraz jak duża w skali światowej jest sieć tramwajowa w tym mieście? Zapraszam Was do oglądania. Berlin jak Berlin, nie. Prawie 3,5 miliona ludzi mieszka w piątym mieście pod względem liczby ludności w Europie. Mowa o Berlinie, stolicy Niemiec, którą przez dość krótki czas zwiedzałem przy okazji wizyty na targach InnoTrans. Do aglomeracji z landu dociera masa połączeń regionalnych, ale podstawę transportu miejskiego zapewniają tu dwie sieci kolejowe: naziemna S-Bahn oraz podziemna U-Bahn. Kolej uzupełniają tramwaje, działające głównie w Berlinie Wschodnim, oraz autobusy, a najmniejsze znaczenie dla transportu ma 6 połączeń promowych. Jaki piękny obiekt tutaj stał. Kolej podziemna w Berlinie otwarta została już całkiem dawno temu, bo w 1902 roku. Była to 7. otwarta sieć metra na świecie. Obecnie w jej ramach działa 10 linii, obsługujących 152 km torowisk, a około 80% z nich znajduje się pod ziemią. Sieć składa się z dwóch profili linii i taboru. Małego, bazującego na szerokości tramwajów, na którym eksploatowane są wąskie wagony o szerokości 2,3 metra i długości prawie 13 metrów, oraz dużego, na którym kursują wagony o 35 cm szersze i mające 15,5 metra długości. Oba profile różnią się też metodą poboru prądu z trzeciej szyny. Linie od U1 do U4, należące do małego profilu, prąd czerpią z górnej części szyny prądowej, natomiast linie U5 do U9 i U55 prąd pobierają od dolnej strony szyny. Ciekawostką berlińskiego metra jest najkrótsza, bo 1,5-kilometrowa linia U55 kursująca między głównym dworcem kolejowym a bramą brandenburską. Linię tę otwarto w 2009 roku. Jej trasa liczy tylko 3 stacje, a przejazd zajmuje zaledwie 2 minuty. Na linii kursy codziennie odbywają się z częstotliwością 10 minut. Jest to jednak stan tylko tymczasowy, bo ten fragment ma być częścią trasy linii U5. Do połączenia przebiegów linii brakuje jeszcze 3 stacji, a uruchomienie pełnej trasy przewiduje się dopiero na rok 2020. To będzie aż 11 lat od czasu otwarcia poprzedniego odcinka. Zug nach Hauptbahnhof. Berlińska kolej naziemna S-Bahn jest pierwowzorem powszechnie stosowanych dziś na świecie sieci szybkich kolei miejskich. Sieć tej kolei w Berlinie jest ponad dwukrotnie dłuższa od metra, ma 332 km długości i obsługuje ją 15 linii. Torowiska S-Bahn są zupełnie niezależne od pozostałej sieci kolejowej, a zasilanie składów rozwiązano podobnie jak w metrze, czyli w postaci trzeciej szyny. W układzie linii można wyróżnić 3 grupy połączeń. Trasę średnicową kolei miejskiej w osi wschód-zachód, przecinającej centrum miasta na estakadach, średnicową linię północ-południe z centralnym odcinkiem poprowadzonym w tunelu oraz ring zamykający dookoła śródmieście Berlina.
Ringbahn dookoła miasta jest jeszcze starszy od pierwszej linii berlińskiego metra. Budowę zakończono za czasów króla Prus, Wilhelma I w 1877 roku. Trasa kolei ma 37 km długości, a jej kształt na mapie przypomina psi łeb. Obecnie podstawowym połączeniem są tu linie S41 i S42, okrążające miasto odpowiednio w kierunku ruchu wskazówek zegara i przeciwnym, a każda kursuje z częstotliwością 10 minut. Obie linie dziennie przewożą około 400 000 pasażerów. Ringbahn jest też istotny ze względu na organizację stref biletowych w Berlinie. Tworzy granicę między strefą A śródmiejską oraz strefą B obejmującą obszar do granicy miasta. Może i tramwaje nie są podstawą berlińskiej komunikacji miejskiej, ale ich sieć jest ogromna. Na tyle duża, że po Melbourne i Sankt Petersburgu jest trzecią pod względem długości siecią tramwajową na świecie, która ma prawie 190 km długości. Tramwaje rozwinięto głównie w Berlinie Wschodnim, a część linii funkcjonuje pod szyldem Metrotramu, kursującego 24 godziny na dobę. Obecnie działa 9 linii Metrotramu oraz 13 zwykłych linii tramwajowych. W taborze spotkamy 600 tramwajów, 3 rodzin pojazdów: Tatra, Adtrans oraz Bombardier. Te ostatnie są w dwóch odmianach długości, 30 i 40 metrowej, oraz możemy je spotkać w wersji jedno- lub dwukierunkowej. W najdłuższej wersji tramwaj ma aż 7 członów. Transport szynowy uzupełnia sieć linii autobusowych. Łącznie ponad 1300 pojazdów. Obsługuje 150 linii dziennych i 54 nocne. Sieć linii podzielona jest na 4 kategorie. Zwykłe trzycyfrowe, metrobusy poprzedzone literą M, ekspresowe poprzedzone literą X oraz nocne oznaczone literą N. Najciekawszym elementem sieci są naturalnie kursujące w sieci autobusy piętrowe, głównie marki MAN. W Berlinie jest ich całkiem sporo. Statystycznie co trzeci spotkany autobus będzie piętrusem, a miasto z górnego pokładu autobusu zawsze wygląda ciekawiej. Główny dworzec kolejowy w Berlinie jest jednym z największych dworców w Europie. Przeszklona elewacja jego gmachu robi niesamowite wrażenie. Dworzec ma łącznie 5 poziomów. Na najwyższym są 3 perony i 6 torów, w tym jeden peron jest używany przez S-Bahn, a na najniższym są 4 perony i 8 torów głównej linii kolejowej oraz równoległy do nich jeden peron stacji U-Bahn. Ze stacji odjeżdżają pociągi regionalne, długodystansowe i międzynarodowe, a najdłuższe połączenie przez Berlin łączy Paryż z Moskwą. Choć kiedyś pociągiem można było dojechać nawet do Nowosybirska w Rosji czy Astany w Kazachstanie. To tyle z ekspresowej przejażdżki środkami transportu po Berlinie. To był naprawdę krótki pobyt, a myślę, że o każdej z tych sieci komunikacyjnych w tym mieście, S-Bahnie, U-Bahnie, tramwajach czy autobusach, spokojnie można by nakręcić bardzo interesujący osobny odcinek. Oby w przyszłości zdarzyła się ku temu odpowiednia okazja.
Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. W jaki sposób na mapie Berlina możemy zauważyć głowę psa?